Witam na kanale Telka24. Dziś przetestuję dla Was kamerę zewnętrzną firmy Tenda, model RH3, czyli kamera zewnętrzna, czyli musi być odporna na warunki atmosferyczne typu deszcz czy śnieg. Jeśli chodzi o jej najważniejsze funkcje, ma możliwość nagrywania Full HD, czyli 920 na 1080 pikseli oraz nagrywa w kolorze w dzień i w nocy. Tą funkcję przetestujemy, pokażę Wam filmiki jak nagrywa w nocy, to mnie najbardziej interesuje. Oczywiście wykrywa ruch oraz osoby, ma też wbudowany alarm, że może być komunikat jak wykryje intruza na naszej posesji. Też ma wbudowany mikrofon, czyli możemy się z danym intruzem komunikować, żeby opuścił naszą posesję. Dobrze, żeby nie przedłużać, najpierw sprawdzimy jaką zawartość opakowania, jak kamera jest zbudowana. Następnie kamerę zamontuję na zewnątrz mojego lokalu. Nagram filmiki w dzień oraz w nocy. Zobaczymy, jakiej jakości to nagrywa ta kamera. Teraz Wam pokażę, jak jest zbudowana kamera Tenda, model RH3. Od razu nam się rzuca w oczy 4 diody, które oświetlają nam teren oraz obiektyw, dzięki któremu będziemy mieli wizję. Też widzimy dwie antenki, które działają w paśmie 2,4 GHz, nie obsługują pasma 5 GHz. Jeśli chodzi o dół kamery, mamy tu jest schowane wejście na karty microSD oraz przycisk resetu. Z tyłu kamery mamy wbudowany głośnik, dzięki któremu możemy się komunikować z osobą, którą widzimy. Od razu pewnie Wam się rzuciło w oczy gniazdo. Tu, jak mówiłem, możemy podłączyć się po Wi-Fi oraz kablem Ethernet. Tu, żeby nam się woda nie dostawała z tyłu, możemy podłączyć kabel Ethernet. Zakładamy osłonkę. Tutaj mamy taką gumową rzecz, żeby nam po prostu lepiej to się nie dostawała woda. I na to przykręcamy taki plastik i dzięki temu mamy uszczelnione połączenie gniazda Ethernet. Tu możemy podłączyć zasilanie. Oczywiście w sali jest zasilacz. Jeśli chodzi o długość przewodu zasilacza, to jest 3 metry. Według mnie mógł być troszeczkę dłuższy, takie 5-metrowy, w tyłu, bo idealnie. Zobaczymy, czy u mnie ten 3-metrowy zasilacz sięgnie z okna do najbliższego gniazda lub przedłużacza. Dobrze, zaraz tę kamerę podłączę. Zrobimy pierwsze uruchomienie. Ja tą kamerę podłączę po Wi-Fi, nie będę się korzystał z kabla Ethernet, ponieważ mam w innym pokoju router, a w innym pokoju czy przy innym oknie będzie wisiała kamera. To po prostu podłączę po Wi-Fi, zobaczymy jak to sprawuje się po Wi-Fi na paśmie 2,4 GHz. Za chwilkę pokażę Wam nagrania z kamery Tenda modelu RH3. One są bezpośrednio ściągnięte z chmury, to zobaczycie po prostu oryginalną jakość, nic nie poprawiam, jeśli chodzi o wizję tej kamery. Teraz pokażę, jak działa aplikacja do obsługi kamery firmy Tenda. To jest TDSEE. Możecie ściągnąć ze sklepu Google Play. Jak widzicie, mam w tej chwili zainstalowane dwie kamery. Obydwie są kamery online. My zajmiemy się dzisiaj RH3. To jest kamera zewnętrzna. I jak widzimy na górze możemy zrobić zdjęcie. Co w danej chwili widzimy. Nagrać to, co w tej chwili oczywiście widzimy przez kamerę.
włączyć mikrofon, wtedy po prostu słyszymy, co dana osoba z zewnątrz mówi lub co się dzieje na zewnątrz. Kolejne to jest alarm, tego nie będę uruchamiał, raz to uruchomiłem podczas testów. Niestety obok mnie mieszkają psy, nie wiem, czy będzie dzisiaj słychać w nagraniu. Nade mną, obok, po prostu jak włączyłem, to strasznie to głośno było słychać. Oczywiście mamy rozszerzenie na cały ekran. Obrazu. Kamerę możemy przesuwać lewo, prawo, góra, dół. Jak widzicie, w tej chwili obraz jest czarno-biały. Możemy to zmienić, bo jest już ciemno. Wejdziemy w ustawienia. Mamy takie coś jak tryb nocny. Jak jest ustawiony inteligentny, to po prostu wykrywa intruza. Wtedy się włączają diody świetne na kamerze. Jest dość jasno i wtedy nagrywa kamera w kolorze. Jest czarno-biały. Lub włączymy kolor, wtedy auto cały czas świeci światło. I możecie zobaczyć, że obraz teraz będzie kolorowy. I po prostu świecą wtedy diody. Zaraz też Wam pokażę podczas testów. Wrócimy do trybu czarno-białego. Jeśli chodzi o chmurę, mamy chmurę na 3 miesiące za darmo. Tak jak widzicie, w tej chwili wydarzenie z dzisiejszego dnia. Ktoś wyprowadzał psa przed moim oknem, akurat kamera go zarejestrowała. Możemy w pliki udostępniać. Jak włączymy interkom, wtedy możemy z kimś rozmawiać, kto jest po drugiej stronie kamery. Jeśli chodzi o ten tryb inteligentny, co wcześniej mówiłem, jeśli chodzi o w nocy, to wiadomo, że jak wykryje ruch, zapala się światło, to intruz wtedy widzi, że coś jest nagrywane, z tym może uciec, odstraszyć go te światło, to też jest dobra funkcja. I jeśli chodzi o funkcję alarmu, tu jest bardzo ważna rzecz, wrażliwość ustawcie sobie na średnią, bo jak ja miałem ustawioną pierwszego dnia na wysoką, to w nocy dostawałem powiadomienia z kamery, że wykrywa ruch, a to się okazywało w nagraniach, że to były po prostu jakieś robaki, które przelatywały przed kamerą. Dlatego mam ustawiony tryb średnio wrażliwość. Mamy wykrywanie ludzi lub samego ruchu. Ma wykrywać ruch i powiadamiać nas cały dzień, w nocy, niestandardowo lub tylko w ciągu dnia. I tak samo mamy alarm dźwiękowy świetlny. Ja to wyłączyłem, tak jak mówiłem, że przy testach miałem raz uruchomiony, żeby alarm był po prostu włączony i po prostu jak wykryło jakieś stworzenie, sobie przebiegło przed kamerą, czy przeleciało przed kamerą, to zaczęło wyć. Obudziłem sąsiadów prawdopodobnie i to szybko wyłączyłem. Oczywiście śledzenie ruchów człowieka, wtedy kamera za daną osobą chodzi. Powiadomienia w aplikacji, czyli nam przychodzą w aplikację po prostu powiadomienia, wtedy jak jestem gdziekolwiek, to wiem, że coś się dzieje przed mieszkaniem. Dobra, jeśli chodzi o aplikację, to tylko tyle chciałem Wam pokazać. Za chwilkę podsumujemy działanie kamery. Pokazałem Wam w dzisiejszym filmiku, jak działa kamera Tenda model RH3, jak wygląda obraz z kamery w dzień, w nocy oraz w nocy w kolorze. Podoba mi się ta funkcja koloru, że wtedy się zapalają te diody świetne, co automatycznie może odstraszyć intruza, który próbuje wejść na naszą posesję. Też bardzo dobrze działa wykrywanie ruchu, czyli kamera kieruje się za daną osobą i widzimy w pełni, co ta osoba robi. Ta kamera też się według mnie bardzo dobrze nadaje do wewnątrz budynku, ponieważ ma bardzo dobry obiektyw, jeśli chodzi o jakość nagrywania. Największą wadą tej kamery jest to, że przewód zasilający ma tylko 3 metry. U mnie troszeczkę to było za krótko, musiałem skorzystać z przedłużacza, żeby kamerę podłączyć poza lokalem. Gdyby to było 5-6 metrów, to byłoby idealnie. Jak patrzyłem, ta kamera kosztuje w tej chwili poniżej 200 zł. W pełni mogę ją polecić do zabezpieczenia Waszego posesji. Jeśli chodzi o Wi-Fi, ani razu w ciągu tych 3 tygodni, co testowałem i kamera była na zewnątrz, nie przerwało mi połączenia, cały czas miałem dostęp online i to mi się podobało w tej kamerze, że po prostu cały czas była gotowa do pracy, nie zawiodło mnie ani razu. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o kamerze firmy Tenda lub polecacie jakąś inną kamerę, to postaram się dla Was przetestować. Trzymajcie się.